Jeśli bierzesz leki na zgagę codziennie, to możliwe, że robisz dokładnie to, co pogłębia problem, a nie go rozwiązuje. A najgorsze jest to, że kiedy próbujesz je odstawić, zgaga wraca jeszcze silniejsza. I za chwilę powiem Ci dlaczego. Zgaga to jedna z najczęstszych rzeczy, z jakimi ludzie przychodzą do apteki. I zazwyczaj wygląda to tak samo. Poproszę coś na zgagę, ale takiego, co naprawdę działa. I rzeczywiście mamy leki, które działają bardzo dobrze. Problem zaczyna się trochę później, w momencie, kiedy z czegoś na chwilę robi się coś codziennego. Bo skoro pomaga, to czemu nie brać dalej? I właśnie tu zaczyna się pułapka. Wiele osób myśli, że zgaga to po prostu za dużo kwasu. Tylko że to nie do końca tak działa. Zgaga to sytuacja, w której treść żołądka cofa się do przełyku, czyli problem polega bardziej na tym, że coś idzie w złą stronę, niż na tym, ile tego kwasu jest. Kwas tylko robi hałas, bo podrażnia przełyk. Ale sam w sobie nie jest głównym winowajcą. I dlatego samo zmniejszanie kwasu nie zawsze rozwiązuje problem. Najczęściej w takiej sytuacji pojawiają się leki takie jak omeprazol czy pantoprazol. One robią jedną rzecz. Zmniejszają produkcję kwasu w żołądku i robią to naprawdę skutecznie. Dlatego czujesz ulgę. Czasem już po kilku dniach jest wyraźnie lepiej. Tylko że to trochę jak ściszenie alarmu zamiast usunięcia przyczyny pożaru. Problem dalej tam jest, tylko go nie czujesz. I teraz dochodzimy do momentu, o którym mało kto mówi. Jeśli bierzesz takie leki przez dłuższy czas, organizm zaczyna się do nich dostosowywać. A to pociąga za sobą kilka rzeczy, które nie zawsze są oczywiste. Po pierwsze, zmienia się trawienie i wchłanianie. Kwas żołądkowy nie jest tam przypadkiem. On pomaga przyswajać różne składniki. Kiedy go brakuje, organizm może gorzej radzić sobie m.in. z witaminą B12 czy magnezem. To nie dzieje się od razu, ale przy długim stosowaniu ma znaczenie. Druga sprawa jest jeszcze ciekawsza i często zaskakująca. Kiedy próbujesz odstawić lek, zgaga wraca. I to często silniejsza niż wcześniej. To jest tak zwany efekt odbicia. Organizm przez cały czas walczył z blokowaniem kwasu. I kiedy nagle zabierasz lek, reaguje nadprodukcją. I w tym momencie wiele osób dochodzi do wniosku, czyli ja tego potrzebuję na stałe. A tak naprawdę to jest reakcja organizmu na odstawienie, a nie dowód, że bez leku się nie da. I tu bardzo łatwo wpaść w błędne koło. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć. Jeśli przez długi czas tłumisz objawy, możesz przegapić moment, w którym problem robi się poważniejszy. Bo sygnały są wyciszone. Żeby była jasność, to nie jest tak, że te leki są złe. One są bardzo potrzebne i w wielu sytuacjach wręcz niezbędne. Przy silnym refluksie, przy uszkodzeniach przełyku, przy wrzodach potrafią naprawdę pomóc. Tylko że są stworzone głównie do leczenia przez określony czas, a nie do brania profilaktycznie miesiącami, bo tak jest wygodniej. I teraz najważniejsze pytanie, co zrobić, żeby nie być uzależnionym od tabletki każdego dnia? Pierwszy krok to zatrzymanie się i zadanie sobie kilku prostych pytań. Czy jem późno? Czy jem dużo naraz? Czy po jedzeniu od razu się kładę? Czy stres jest u mnie codziennością? Bo bardzo często zgaga ma swoje źródło w takich właśnie codziennych rzeczach. I tu drobne zmiany potrafią zrobić ogromną różnicę. Czasem wystarczy nie jeść tuż przed snem, trochę zmniejszyć porcje, dać organizmowi chwilę na trawienie. To brzmi banalnie, ale działa. Druga sprawa to podejście do leków. Jeśli już je stosujesz, traktuj je jako wsparcie na jakiś czas, a nie rozwiązanie na zawsze. I najważniejsze, nie odstawiaj ich nagle. To jest jeden z największych błędów. Bo wtedy niemal gwarantujesz sobie efekt odbicia. Zamiast tego lepiej schodzić stopniowo. Dawać organizmowi czas, żeby się uspokoił. Czasem pomóc sobie łagodniejszymi środkami na przejściowym etapie. Są też sytuacje, kiedy nie ma sensu zgadywać. Jeśli zgaga pojawia się codziennie, jeśli masz trudności z połykaniem, jeśli coś boli przy przełykaniu albo chudniesz bez wyraźnego powodu, to nie jest moment na eksperymenty. To jest moment na diagnostykę. I na koniec coś, co naprawdę warto zapamiętać. Najczęstszy scenariusz wygląda tak. Ktoś bierze lek przez długi czas, nagle odstawia, zgaga wraca mocniej, wraca do leku. I tak w kółko. To nie jest choroba, która się pogorszyła. To jest efekt odstawienia.
I kiedy to zrozumiesz, nagle widzisz, że z tego da się wyjść. Jeśli chcesz więcej takich praktycznych przypadków, które naprawdę widzę u ludzi w aptece, a nie tylko w reklamach, zostaw suba. Bo czasem jedna dobrze zrozumiana rzecz zmienia więcej niż kolejna tabletka.